Tak bardzo mi się zmienił gust perfumowy, tak bardzo wiek ma wpływ na to, czego używamy. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumownia. Zapraszam Was dzisiaj na film, którego jeszcze nigdy nie robiłam, ale naszła mnie taka myśl, natchnęła mnie wena, że tak bardzo mi się zmienił gust perfumowy, tak bardzo wiek ma wpływ na to, czego używamy, że postanowiłam dzisiaj z Wami o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że bardzo chętnie będziecie się udzielać w komentarzach. Zapraszam. Najwięcej przyniosłam tutaj takich profili zapachowych, których jak byłam młodsza, nigdy bym po to nie sięgnęła. Jestem pewna, że nawet gdybym moja wiedza na ten temat była szersza, gdybym w wieku 20 lat już poznała niszę, to i tak po nią bym nie sięgnęła. Poszukiwałam czego innego i nie czułabym się dobrze w pewnych profilach zapachowych i jestem tego pewna. Natomiast trudniej było przynieść zapachy, w których już dzisiaj nie czuję się dobrze i uważam, że absolutnie mi nie pasują, ale też gust kompletnie mi się zmienił. Jest tego sporo mniej, natomiast kilka flaszeczek jest, będą na pewno zaskoczenia, ale to, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, to, że będę się posiłkowała swoją fragrantiką i tym, co miałam w kolekcji i też troszeczkę przeanalizujemy to, co miałam i do czego na pewno nie wrócę, bo to nie jest już mój vibe. Więc zabierajmy się za retrospekcję najpierw, czyli jaka byłam, co nosiłam, co kochałam, no i po co na pewno wtedy bym nie sięgnęła. Tak, to jest prawda, której nie da się zaprzeczyć. Wiek rządzi się swoimi prawami i nie należy niczego przyspieszać, chyba że sami czujecie, że jesteście na to gotowi. Ja na 100% wtedy nie udźwignęłabym tego typu skóry, tak mocnej, trudnej tak naprawdę, też z lekkim sznytem sensualności. Nie dźwignęłabym, źle bym się w tym czuła, prawdopodobnie nie zniosłabym całego dnia z tym zapachem, a on jest na tyle trwały, że musiałabym cały dzień z nim tkwić. Więc nie oszukujmy się, w wieku 20 lat nie ma szans, żebym się dobrze poczuła w takiej skórze. Troszkę kwaskowatej, z odrobiną jakiejś sensualności, ale ciężkiej i tak naprawdę trudnej, jak dla mnie wtedy. Nie zniosłabym też figi. Myślę, że na figę trzeba być bardzo dojrzałym. I nie mówię tu o słodkiej fidze, takiej jak jest w Womanity, bo myślę, że gdybym w wieku 20 lat, chociaż też myślę, że raczej nie, ale tam jest słodycz, tam jest trochę inaczej to podane i myślę, że mogłabym nawet dobrze się w niej czuć, ale nie będę ryzykowała, bo figa to figa. Figa jest trudną nutą. I jeżeli chodzi o BDK Gris Charnel, nie ma szans, żebym się z nim polubiła w wieku 20 lat. I nie ma szans, żeby jakaś 20-latka pomyślała, że może tym sobie pachnieć na co dzień. Bo wiecie, w wieku 20 lat nie mamy budżetu. Musiałabym kupić jedne i cały czas nimi pachnieć. Ja pamiętam, że zużywałam 100 ml flaszki gdzieś pół roku. Jakoś tak. Pamiętam, że się wtedy nie wypsikiwałam nie wiadomo jak, że bardzo szanowałam perfumy, że uważałam, z pewną dostojnością ich używałam. Szukałam parametrów po to, żeby mało aplikować, a cały dzień siebie czuć. Nie ma szans, żebym sięgnęła po tego typu zapach, w ogóle po też taką drzewność, delikatną balsamiczność, po ostrość, bo ten zapach ma swoją ostrość, więc no nie, figa to nie jest nic dla 20-latki.
Nie sięgnęłabym, jestem tego pewna, po żadną udową kompozycję. Miałam wręcz tak, że jak gdzieś ud widziałam w nazwie, to mnie to tak odstraszało, bo pamiętam, jak zapach udu kojarzył mi się tylko w jeden sposób. Nigdy nie drzewne, bo dla mnie wtedy drzewność to była drzewność, a ud to był ud i ud to było coś dymnego, zawiesistego, coś bardzo przytłaczającego, gęstego, mocnego, takiego, czego nie mogłam znieść w towarzystwie, kiedy ktoś udem pachniał. Ale teraz są różne udy i są takie, które nawet powiem Wam, że gdybym wtedy o tych zapachach wiedziała, to może bym i polubiła ten ud, ale jednak na pewno bym po niego nie sięgnęła tak, żeby używać na stałe. I takie dwa zapachy to przede wszystkim przepiękne udy i celowo wzięłam właśnie takie, które ewentualnie, gdybym znała w wieku 20 lat, mogłabym pokochać. Oud Orange od Fragrance du Bois oraz Oud Candy od Born to Stand Out. Powiem Wam szczerze, to są najpiękniejsze udy i najbardziej noszalne, jeżeli mam przywoływać ten, powiedzmy już wiek 20 lat, dlatego że one są udami owocowymi, słodszymi, lekko dymnymi, ale ten ud robi takie przełamanie tym zapachom, że one nie są przesłodzone. No właśnie, a czy ja w wieku 20 lat przypadkiem nie kochałam się w słodziakach? Jak każda 20-latka, oczywiście, że tak. Nie sięgnęłabym po ten profil zapachowy i do niego bardzo długo też się przekonywałam. To był profil, który trafił tak naprawdę do mnie dosłownie powiedzmy rok temu, no może 2 lata temu. A mam na myśli wszelkie przyprawowe zapachy. I jednym z nich na przykład jest Frida Storm od Obvious. To jest przepiękna historia, cynamonowo, kardamonowo, no ciepło-korzenna, ale w tonacji perfumowej, nie gurmondowej. Przepiękny jest ten zapach, pamiętam jak się w nim zakochałam, jak dostałam próbkę i koniecznie chciałam je mieć. Udało mi się zakupić flaszkę i mało o nich mówię, ale to jest naprawdę kapitalny zapach. Natomiast w wieku 20 lat po taką woń nigdy bym nie sięgnęła oraz nigdy bym nie sięgnęła po Kenzo słonika. No nie byłam gotowa na taki rodzaj przyprawowości. Nawet w święta nie wyobrażałam sobie nosić taki zapach, mimo że on faktycznie ma coś w sobie tak bardzo świątecznego, że krzyczy wręcz Boże Narodzenie, to ja nigdy po tego typu zapachy nie sięgałam. Mało tego, uważam, że w wieku 20 lat najczęściej używanymi zapachami to były zapachy świeże. Później słodkie, waniliowe, ale też to były już raczej zapachy gęściejsze na wyjątkowe okazje. Na co dzień używałam tylko świeżaków, więc taki przyprawowiec, gęsty wręcz, nigdy nie wchodził w grę. Nigdy nie sięgnęłabym po szafran. Odrzucało mnie od tego typu zapachów, ale z jednego powodu. Bardzo kojarzyły mi się męsko i nie umiałam o tym myśleć inaczej. W wieku 20 lat te kategoryzowanie zapachów było dla mnie świętością. Nigdy nie szłam na stronę męską w sklepie, w perfumerii, zawsze od razu na damską. Nie interesowała mnie tamta półka, nigdy nie poznawałam nawet tamtych zapachów. Kompletnie było to dla mnie odcięcie. To, co było męskie, a to, co było damskie. Szafranu na damskim dziale raczej nie dało się znaleźć. I bardzo mi się męsko kojarzył. Ten od Nose Toes, który przyniosłam, jest wybitnie dobrze zrobiony. Wybitnie. To jest zapach z tego roku i on jest po prostu genialny. On ma świetne parametry, on jest lekko dymny. Ten szafran jest bardzo, bardzo intrygujący, tajemniczy, zagadkowy.
no po prostu chce się to nosić i mam wrażenie, że każdy o Was tak myśli, że jesteście tajemniczy i zagadkowi. A skoro już mówimy o takim jasnym podziale w perfumeriach na męskie i damskie, to skoro mówię Wam, że nigdy bym nie ubrała zapachu, który byłby w jakkolwiek wydźwięku męski, no to nie sięgnęłabym po Bois Imperial od Essential Parfum. Jezu, jakie to jest przepiękne. Nie macie pojęcia nawet. Dla mnie to jest po prostu cudowny dzisiaj zapach, ale kiedyś powiedziałabym, nie będę pachniała facetem, bo tu czuć po prostu męskość i ja nigdy nie zaprzeczałam, że ten zapach idzie bardziej w męską stronę, ale dla mnie nie idzie w męską stronę w tej kategorii wód kolońskich, które możemy sobie skojarzyć, tylko po prostu cały wydźwięk jest lekko męskawy, ale nadal jest piękny i ja w nim się czuję fantastycznie. A w wieku 20 lat nie ma takiej siły, która by spowodowała, że ja bym po ten zapach sięgnęła. Nie ma też opcji, abym sięgnęła po kadzidło. Kadzidło wręcz mnie odrzucało, kojarzyło mi się tylko i wyłącznie z kościołem, z czymś nieprzyjemnym, bo ja nie lubiłam chodzić do kościoła, uciekałam z kościoła, a w wieku 18 lat rodzice dali mi wolną wolę. Jak chcesz, to chodzisz, jak nie, to nie. I oczywiście nie chodziłam. Żeby była jasność, jestem osobą wierzącą, ale nie chodzę do kościoła. Jedno drugiemu nie zaprzecza. I dlatego kadzidło nie wchodziło w grę, ono mnie dusiło. Ja mdlałam też bardzo często w kościele przez kadzidło i naprawdę nie widziałam, jak można chcieć czymś takim pachnieć. Przecież to się pachnie jak ksiądz. No nie chcę pachnieć jak ksiądz. A dziś Encens Soif na przykład od Matiere Premier to jest przepiękny, elegancki, wyrafinowany zapach. Patrzcie, jak wiek powoduje, że od razu inaczej myślimy o danej woni, bo dojrzałość nie polega na tym, że tylko przyrasta nam wieku. Dojrzałość polega na doświadczeniu. A jak się doświadcza tego świata, to i wchodzi się w niego coraz głębiej i głębiej, to przestajemy sami stawiać jakieś tamy, przesuwamy pewne granice i te granice się nam przesuwają, aż w końcu chcemy eksplorować na 300% ten świat. A kiedy tylko otworzymy wrota do perfumowego świata, okazuje się, że kadzidło, szafran, to, co nam się wydawało męskie, raptem możemy nosić, czuć się w tym nieziemsko i opowiadać o tym jako najpiękniejszym zapachu, jaki poznaliśmy. I to jest fascynujące. Nigdy, powtarzam, nigdy nie sięgnęłabym w wieku 20 lat po vintage. Nie ma takiej siły, która by mnie wtedy zmusiła, żebym nosiła Youth Dew, czy żebym nosiła Kenzo Sasebon. To jeszcze jest mało vintage. On jest po prostu według mnie piękny. Ale Chanel No. 5 o nigdy w życiu. A dziś Dia 40 to jest mój zapach turbo elegancki, używany na naprawdę bardzo wyjątkowe okazje, który dodaje szyku i klasy i nie da się temu zaprzeczyć. I to jest zapach, który bardzo mi się podoba. I dziś Chanel No. 5 również bym ubrała. Mam też L'Air Blue od Guerlaina Legende z linii i tam też aldehydy rządzą. I mam wiele zapachów jeszcze vintage typu Beautiful od Estée Lauder. Dziękuję Ci, Jolu, za ten przepiękny zapach. Youth Dew już skończyłam. Wy mi skończyliście tak naprawdę. Jest pełno zapachów, które mam w stylu vintage i które bardzo, bardzo dzisiaj lubię. Jak to wygląda dziś? Dziś, jak już
możecie się domyślać oglądając mnie, jestem otwartą księgą. Jestem żądna poznawania. Jestem ciągle głodna nowych doznań. Dziś eksploruję ten świat i troszkę zamykam stare drzwi, bo czas iść do przodu, a nie się cofać. I z tych zapachów, które mam, a tak jak mówiłam, przyniosłam naprawdę niewiele, bo większość albo już zużyłam, albo poszły po prostu w świat. Ale to, co mam, to jest jeszcze takie echo mojego starego stylu. Ja już dziś nie czuję się dobrze w Elie Saab Girl of Now Forever. Jest to dla mnie po prostu owocowo zbyt słodki zapach, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Czuję tę słodycz taką mainstreamową, infantylną. To już nie jestem do końca ja. To już nie jest ta kobieta. Ja się zmieniłam, ten zapach nadal jest w mojej kolekcji, ale ja myślę, że ja go po prostu muszę zużyć i zapomnieć. Podobnie jest z L'Interdilinią. Boże, czy pamiętacie, jak ja kochałam te zapachy? Dziś to już nie jest to. Ta tuberoza zaczęła mi przeszkadzać. Gumowa, guma balonowa, tuberozowa, to już kompletnie nie jest moja bajka. Nie czuję się już na miejscu w tego typu zapachach. Szukam jednak jakiejś wytrawności. Uciekam trochę od takiej standardowej słodyczy. Jeżeli słodycz, to właśnie może przełamana udem, a może czym innym, ale nie taka prosta, nie taka krzycząca, tylko bardziej wyrafinowana. Jestem pewna, że tu Was kompletnie zszokuje, ale YSL Libre, ja mam wersję Intense, to też już nie jest do końca moja bajka. To też już nie jest zapach, który w jakikolwiek sposób mnie porywa. I mówię to ja, która kupiła ponownie flakon i która nie może go zużyć, bo nie chcę nawet po niego sięgnąć. Bo nie wiem nawet, kiedy miałabym go nosić. Wydaje mi się on wiecznie nie na miejscu, wiecznie nie pasujący do mnie. Czuję się w nim dziwnie, jak nie ja po prostu. I wiem, to może szokować. Mało tego, ja Wam powiem, że to szokuje nawet mnie. Ale trzeba przyjąć na klatę, że się zmieniamy, ewaluujemy i że pewne rzeczy to już zwyczajnie nie jesteśmy my. My way. No, ja obecnie nie wyczuwam tej, może inaczej, wyczuwam grejpfrutowość, świeżość tego zapachu. Ale jak nie wyczuwałam nigdy w tym zapachu tuberozy, tak dla mnie teraz to jest guma balonowa tuberozowa. Wyostrzył mi się nos na pewne rzeczy. Więcej czuję. I to jest trudne. Im więcej doświadczenia węchowego, tym inaczej zaczynamy odbierać zapachy, które kiedyś robiły na nas wrażenie, bo wraz z tym doświadczeniem przychodzi właśnie wyczuwanie głębsze niż takie zwykłe, powierzchowne, że to jest po prostu ładny zapaszek. I ta tuberoza przytłacza my way. To już nie jestem ja. Nie sięgam też już po takie typowo słodko-gurmondowe zapachy, ale w sensie miłość do gurmondów też zaczyna mi się kończyć, to od razu Wam mówię, ale nie przyniosą żadnego stricte gurmondowego, chociaż ten można do takich zaliczyć, ale powiedzmy do takich stricte gurmondowych, jakichś ciastowych zapachów nie przyniosłam żadnego, ale miłość do nich zaczyna mi się też kończyć. Zaczynają dla mnie być nudne i zbyt mdłe, a ja poszukuję ciągle fajniejszych doznań. I takim zapachem jest właśnie Kayali Yum Bourget Marshmallow. To jest jeszcze zapach, który dobrze mi się nosi, ale nie kupię już sama z siebie takiego słodziaka.
Nie czuję się jeszcze w nim infantylnie bardzo, ale to też już nie czuję takiego klimatu. Wiecie, jak kiedyś byłabym najszczęśliwsza, radosna z takim właśnie zapachem, taką słodkością. Dziś to już po prostu nie jestem ja i raczej nie sięgam po tego typu zapachy. I teraz przejdę, słuchajcie, zacznę sobie nagrywać ekran i przejdę do tego, co miałam, a do czego już, co wykończyłam i do czego, w czym się już nie czuję. Nie czuję się za bardzo już w Pradzie, paradoks. Jeszcze rok temu bym Wam powiedziała, Boże, cudo, fantastyczne zapachy, rewelacja i tak dalej. Dziś nie czuję się w Pradzie. Nie czuję się też, na pewno się nie czuję też dobrze z La Vie Belle. Zbyt słodki, taka ta wanilia, taki pudrzak. Ja lubię pudrowe, ale wolę na przykład Franck Boclet Orchid pudrowy. Wolę Mon Guerlain, do którego myślę, że spokojnie mogę wrócić, ale już nie do La Vie Belle. Na pewno nie czuję się już sobą w takich woniach. Poczekajcie, bo tu mi przeleciało. Na pewno nie czuję się już dobrze w CK1. To był mój świeżak w wieku 20 lat, który nosiłam. I nie, ja już do takich zapachów nie wrócę. Na pewno też nie wrócę już do She od Armaniego, mojego signature z bardzo dawnych lat. Też, no nie jestem to już ja, nie mam po prostu takiej potrzeby, żeby pachnieć czymś takim. Nie wrócę też już do euforii, mimo że uważam ten zapach nadal za bardzo ciekawą propozycję, mimo że uważam, że to jest taka niestandardowa w sumie propozycja, że tu są fajne nuty, dużo się dzieje, że jest to dobrze zrobiony zapach. To mimo wszystko nie jestem już ja. Na pewno moją bajką dziś też nie są te wszystkie Flower Bomb Viktor and Rolf. No nie, to też nie jest zapach, po który ja bym w ogóle sięgnęła. A widzę, że tu nawet jest Fifi Award Best National Advertising Campaign. A, za kampanię reklamową. To nas nie interesuje, także też nie ma takiej opcji. Myślę, że absolutnie nie wrócę już do żadnego zapachu Prady Candy. No nie, to nie jest moja bajka, to nie jest w ogóle mój świat już. Ładne to są zapachy, ale to nie jestem ja. Na pewno też absolutnie już nie porywają mnie zapachy, te świeżynki Omnia Crystalline, który kiedyś nosiłam. Boże, to świeży, piękny zapach, no może i drzewny, no świeży po prostu. Bardzo ładny zapach, ale to już nie to. Ja Was przepraszam, że Pumpa tak chrapie, ale co ja mogę z tym zrobić? Także jest, jak widzicie, jest sporo zapachów, które absolutnie w żaden sposób na dziś mnie nie definiują. W żaden sposób nie ma opcji, żebym wróciła do tych zapachów Dolce, jak któregokolwiek z Dolce & Gabbana. To są takie właśnie zapaszki dla 20-latki, ale już nie dla mnie. No, generalnie tak naprawdę do wszystkich, mogłabym wymienić Wam wszystkie te zapachy, które tu są w tych zapachach, które miałam, no a które do mnie nie wróciły i raczej do mnie już nie wrócą. No Mon Guerlain tu się też znajduje, ale do Mon Guerlain z chęcią bym wróciła. Nadal czuję vibe z tymi perfumami. Cała reszta not my thing, moi kochani. Not my thing, po prostu. Akceptujmy to, że się zmieniamy, że zmienia nam się gust. Akceptujmy to, że nie lubimy już czegoś, co lubiliśmy. Może przyjdzie taki czas, może to będzie za 10 lat, że ja zatęsknię za tymi wszystkimi, które Wam dzisiaj wymieniłam.
że zechcę kupić któryś z nich po to, żeby sobie przypomnieć, jak to było, kiedy się miało 20 czy 30 lat. Ale dziś, znając rynek perfumowy, wiedząc, co w nim drzemie i ile tego jest, a ile jest jeszcze do odkrycia, trudno jest oglądać się za siebie, trudno jest stać w miejscu i trudno jest lubić to, co się lubiło w wieku 20 lat. Myślę, że każdy wiek, tak jak powiedziałam na początku, rządzi się swoimi prawami. Ja jako 20-latka chciałam bardziej pachnieć, ale tak bardziej w ukryciu. Nie chciałam być zauważalna przez zapach. Bałam się bardzo charakterystycznych woni. Nie chciałam krzyczeć też strasznie mocno zapachem. Ja Wam powiem, że te słodkie zapachy też używałam raczej na wyjątkowe okazje. Głównie używałam, tak jak Wam mówię, świeżaków. Omnia Crystalline, właśnie CK1, Issey Miyake l'Odyssey. To wszystko były świeże, codzienne zapachy. Dziś praktycznie po takie nie sięgam. Mam, ale to są bardziej zapachy zielone, konkretne, pachnące czymś konkretnym. Nie chcę powiedzieć, że tamte zapachy nie pachniały niczym, tylko że zmieniły się też czasy. Trochę inaczej się te zapachy może buduje. Ja jestem zafascynowana tym światem i póki jestem nim zafascynowana, to będę na pewno się w tym temacie rozwijała, a tym samym zmieniała i ten gust też będzie ewoluował. Dzięki za dzisiaj. Ja mam nadzieję, że dyskutujecie tu ze mną w komentarzach. Podzielcie się swoimi zmianami, jakie w Was nastąpiły, co kochałyście, co nosiłyście jako 20-latki, a co kompletnie jest dla Was nienoszalne dzisiaj. No i bardzo będę wdzięczna za łapkę w górę, podbicie. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to proszę Cię, szybko to napraw i wciśnij dzwoneczek, żeby być poinformowanym o każdym moim filmie. Buziaczki kochani. Pa, pa!